Już nawet Kukiz mówi Mejzie, żeby odszedł, a on poszedł na urlop. Kosili trawę w grudniu, zapłacą za to. Minister rolnictwa zwala wszystko na Putina. Przychodzi facet do lekarza z pociskiem w tylnej części ciała, a lekarz na to wezwać saperów. O tym m.in. powiemy w dzisiejszym WTS-ie. Niedziela 12 grudnia. 21. Same jedynki i dwójki. Przypadek? Muszę to przemyśleć. Maciej Orłoś, zaczynamy. A zaczynamy od pana Łajzy, od pana Mejzy. Otóż, po coraz to nowych doniesieniach, jak to chciał zarobić kasę na zdesperowanych, chorych ludziach, skompromitowany pan Mejza urządził konferencję prasową, na której skompromitował się jeszcze bardziej. Na spotkanie z mediami zaprosił swojego wspólnika z firmy Vinci Neoclinic, która miała robić hajs na dotkniętych nieszczęściem ludziach. Briefing ograniczył się do oświadczenia obu panów. Pytań dziennikarze już zadać nie mogli. Niesamowita jest jednak inna rzecz. Trzeba być niezłym megalomanem, żeby uważać, że krytyka skierowana w niego to próba obalenia rządu. Przepraszam, nie krytyka, tylko atak. Atak bezpardonowy i bez precedensu. Największy atak polityczny po 1989 roku. Atak na Zjednoczoną Prawicę. O nie! Który jest w polityce od może kilku miesięcy. Serio uważa, że opiera się na nim cały rząd. Także mieliśmy pokaz niesamowitej megalomanii w wykonaniu Mejzy, ale przyćmił go, to znaczy i Mejzę, i jego pokaz megalomanii, performance jego wspólnika, przyjaciela Tomasza Guzowskiego, który wstał z wózka inwalidzkiego, mówiąc, jak skuteczna jest terapia, która, co udowodniono naukowo, nie działa. To znaczy, pan Tomasz nie mówił o tym, że nie działa, tylko że działa i nawet właśnie wstał z wózka inwalidzkiego. Tu zresztą przypomniała mi się taka francuska komedia, Jeszcze dalej niż północ. Tam jest taka scena, w której pewien pan tak się wkurzył, że aż wstał z wózka i okazało się, że chyba udaje. Nie mówię, że pan Guzowski udaje, ale wstał. Mało tego, na zakończenie konferencji się rozpłakał. No, mówię wam, Mrożek z Bareją by czegoś takiego nie wymyślili. Nie. Cyrk na kółkach, jak to się kiedyś mówiło, a może komedia, a raczej tragikomedia. Mrożek. Gdzie jest ten mrożek? O, tu. Która to tragikomedia rozegrała się przy cichym przyzwoleniu rządzącej większości, ale opozycja miała używanie. Nawet znany muzyk i miłośnik nocnych, suto zakrapianych tweetów Paweł Kukiz doradził posłowi Mejzie, żeby już się nie kompromitował więcej i zrezygnował. No, jeśli Paweł Kukiz mówi ci, żebyś podał się do dymisji, to musi być naprawdę źle. Jeszcze jak? Powstaje, niczym pan Guzowski z wózka, podstawowe pytanie. Czy naprawdę większość parlamentarna jest tak wątła, że PiS musi trzymać w swoich szeregach Łukasza Mejzę? Jeśli tak, to znaczy też o słabości opozycji, która tej wątłej konstrukcji nie może zburzyć. Tymczasem pan poseł chyba się zmęczył tym komediodramatem i poszedł na bezpłatny urlop. I w tej sytuacji mam takie dwie sugestie. Po pierwsze, panie Łukaszu, kończ waść wstydu, oszczędź. A po drugie, niech pan dobrze wykorzysta ten urlop bezpłatny na myślenie, przemyślenie spraw, refleksję. Tylko niech pan już żadnych konferencji prasowych nie organizuje. Bardzo byśmy prosili, panie Łukaszu. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w klimacie Barei i Mrożka. Jak kraj długi i szeroki, prawie wszędzie spadł już śnieg. Byłem niedawno w Zakopanem i mówię wam, tam to już naprawdę spadł i nawet stoki zaczęli otwierać. Jak mawiał klasyk, pani kierowniczko, jest zima, to musi być zimno. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę cały czas. Ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Coś fajnego palili też najpewniej drogowcy pracujący przy drodze wojewódzkiej nr 309, niedaleko Lipna. Pilnie i z zapałem kosili przydrożną trawę, brodząc po kostki w śniegu. Zarządca drogi przyznaje, że wykonawca miał zlecenie na koszenie trawy, ale w listopadzie, a nie w grudniu. Rzeczniczka zarządcy poinformowała, że wykonawca zgłosił koniec prac w czwartek 2 grudnia, czyli niezgodnie z warunkami umowy, za co poniesie karę finansową. A jak poniesie karę finansową, to zapamięta sobie to raz na zawsze. Trawy strzyżemy w listopadzie, a nie w grudniu. Jakby to Antoś powiedział, cholera jasna.
Być może, podobnie jak ja, zastanawiacie się, dlaczego inflacja jest już prawie tak wysoka jak Roman Giertych. I faktycznie z indeksu cen w sklepach detalicznych wynika, że w listopadzie tego roku w sklepach było drożej średnio o prawie 11% w ujęciu rocznym. Najbardziej zdrożały olej, cukier i cebula. Cebula, tak, cebula. Dlaczego cebula? Ja tak lubię cebulę. Pech. Niektóre z produktów według danych zdrożały aż o 60%. No i tak, wszyscy politycy przerzucają się winą za ten stan rzeczy, a minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w rozmowie z Robertem Mazurkiem stwierdził, że szalejące ceny to głównie sprawa wysokich cen gazu i tu pretensje kierować należy za naszą wschodnią granicę do Władimira Władimirowicza Putina. Minister podkreślił też, że rząd polski się nie poddaje i wdraża zerowy VAT na żywność. Dzięki temu ruchowi rządzących będzie nam, obywatelom, dużo lżej, a Polski Ład jest po to, by spełniać marzenia. A polskie paliwo jest jednym z najtańszych w Unii Europejskiej. Może widzieliście takie billboardy, ja widziałem. No tak, ale co z akcyzą? Co z dziesiątkami różnych podatków obciążających pracowników i pracodawców? Co z systemem podatkowym, który dzięki nowemu Polskiemu Ładowi będzie tak skomplikowany, że nawet żona Mateusza Morawieckiego pogubi się przy tych swoich działkach od kościoła? Czy tak. Może gdyby pan minister szepnął swoim kolegom z rządu słówka, żeby tak nie rozpieprzać pieniędzy z budżetu na Prawo i Sprawiedliwość. Na Prawo i Lewo, przepraszam. Krótka wyliczanka przy okazji dla pana ministra. Elektrownia Ostrołęka, TVP, sami swoi w spółkach Skarbu Państwa, wybory widmo, a dodajcie proszę w komentarzach coś od siebie w tej sprawie, czyli w sprawie marnowania publicznych pieniędzy, naszych pieniędzy. Może jakby trochę ukrócić to ogólne sasinienie, to by kaski starczyło na szerszą ulgę dla szarego obywatela. Jak pan sądzi, panie ministrze Kowalczyk, da radę? A propos sasinienia, panu ministrowi Dworczykowi znów rzekomo cieknie skrzynka. W świeżutko opublikowanej korespondencji pomiędzy ministrem a premierem Mateuszem Morawieckim z 2019 roku możemy przeczytać żale szefa KPRM, w których stawia dość trafną zresztą analizę działań Ministerstwa Obrony. Niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem też ciemne interesy są zawsze podlewane w MON i Polskiej Grupie Zbrojeniowej i u nas w polityce obrzydliwym sosem bogoojczyźnianych frazesów. A tak naprawdę wywalamy dziesiątki milionów złotych w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie środków budżetowych. O, nie spodziewałem się tego, ale muszę się w tej sprawie z panem ministrem zgodzić. No co za samokrytyka i trzeźwe spojrzenie. Pytanie tylko, co dalej? Czy idą za tym jakieś czyny? Ktoś może wyciągnął wnioski z tych słusznych słów, słusznej krytyki? Patrząc po zakupach tureckich dronów, które nie są kompatybilne z systemami NATO, jakoś tego nie widzę. A patrzę i nic nie widzę. Tymczasem zobaczmy, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich. Tamtejszy rząd z Borysem Johnsonem toczy wielka afera. Do mediów wyciekło bowiem wideo, na którym rzeczniczka prasowa premiera Allegra Stratton odpowiada na pytanie swojego kolegi dotyczące rzekomej imprezy świątecznej w siedzibie szefa rządu podczas ścisłego lockdownu w zeszłym roku. Śmiechom i żartom nie było końca, a rzeczniczka nie zaprzeczyła temu wystarczająco. No i to oburzyło wyspiarzy. No bo jak to tak? My tu się męczymy w lockdownie, siedzimy w domach, nie spotykamy się z nikim, bo nie wolno, a premier ze swoją świtą urządzają sobie świąteczną imprezkę. Co to jest? No, what the fuck? W UK rozpętała się taka awantura, że cały rząd chwieje się w posadach. Tak, przez jedną imprezę. Tak, przez jednorazowe ukazanie hipokryzji rządu. Polska, patrząc na to, myśli sobie tak, to jest afera? Potrzebaj mi piwo. I korzystając z okazji, znów mam taką małą wyliczankę. Rząd wywala publiczną kasę w błoto, pracuje w nim człowiek oskarżany o oszukiwanie chorych ludzi oraz człowiek, który zorganizował wybory, których nie było, człowiek, który załatwił sądownictwo i tak dalej, i tak dalej. To jest dramat, kur... Mentalność naszych włodarzy pięknie prezentuje szalejący po internecie dialog. Czy oszukiwał pan rodziców nieuleczalnie chorych dzieci? Tak, a co? Nie boi się pan, że ktoś się dowie? No, właśnie się pan dowiedział. I co?
No, co prawda na nas, Polakach, te brytyjskie aferki wrażenia nie robią, ale trzeba wyspiarzom przyznać, że bawić umieją się spektakularnie. W mijającym tygodniu do szpitala w Gloucestershire w Anglii trafił mężczyzna z pociskiem armatnim w tylnej części ciała. Proszę się nie śmiać, tam człowiek cierpiał, a tu jakieś śmichy, chichy. Cisza, spokój. Materiał wybuchowy miał wymiary 17 cm na 6 cm, więc sami rozumiecie, sprawa była poważna i spora. Na tyle spora, że na miejsce wezwano jednostkę saperów, by rozbroić mężczyznę. Pacjent przekonywał lekarzy, że pocisk należy do jego prywatnej kolekcji, a cała sprawa to nieszczęśliwy wypadek. Po prostu delikwent położył pocisk na podłodze, a następnie poślizgnął się i upadł tak, że przedmiot utknął tam, gdzie utknął. I lekarze, i saperzy do tej relacji podeszli z właściwym sobie brytyjskim dystansem. Na pewno zastanawiacie się, czy to wszystko była prawda, czy to naprawdę był pocisk. Otóż tak, naprawdę, to był pocisk. I to nie jakiś tam pocisk, to był kurna olek przeciwpancerny nabój artyleryjski z okresu II wojny światowej. Siły brytyjskie Royal Artillery używały tej amunicji podczas kampanii w Afryce Północnej. A tak, by the way, pana entuzjastę pocisków i wszelkich militariów zapraszamy do polskiej polityki. Będzie miał pan dużo fanu, bo u nas politycy mają wszystko w dupie. Ale słucham. Tak sobie pomyślałem, że tej historii z pociskiem w tyłku to Mrożek z Bareją też by nie wymyślili. Ale Monty Python owszem. Co z kolei wymyślił Antoś Orłoś, autor i prowadzący kanał Witam na YouTubie, który to kanał jest, uważam, w pytę. Przepraszam, tak się kiedyś mówiło, w pytę. No co ja na to poradzę? Zobaczmy, co Antoś wymyślił. Antosiu, bardzo proszę, witam. Pytę? W pytę? Nikt tak nie mówi. Panie redaktorze Orłosiu. Naprawdę, nikt tak już nie mówi. Witam. Dziś w kąciku muzycznym zdecydowanie mój ulubiony artysta polski, tak przynajmniej wynika z moich obliczeń. Tam wystarczy sobie coś tam dodać, pomnożyć, także takie rzeczy wychodzą. Państwu również polecam. W utworze dzisiejszym pada taki wers: w tym roku na urodziny chciałbym spokój. I ja się pod to podłączam, ja też na urodziny chciałbym trochę spokoju. Przed Państwem Belmondo w utworze Poradzimy sobie w inny sposób. Nie kolejny powód. Poradzimy sobie w inny sposób. Szukamy antidotum, a nie winnych wokół. Poradzimy sobie w inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na squashu. No i subcio, czy też spoczkens. To tym razem już wszystko i przypominam Wam o czym? O tym co zwykle. Mój profil na Facebooku, mój kanał na YouTubie. Chciałbym, cholera jasna, dotrzeć do 200 000 subów do końca tego roku. Czy to jest takie trudne? Macieju, nie denerwuj się, że tak sparafrazuję znany filmik. Jak mam się nie denerwować? Instagram, orłośstudio.pl, Patronite. Proszę mi to wszystko ogarniać i czekać grzecznie na kolejny WTS już za kilka dni, w czwartek. Do widzenia, dobranoc, goodbye, auf Wiedersehen, do swidania, arrivederci, hasta mañana, au revoir, cześć. Czy ja miałem dzisiaj brudne okulary, brudnawe tutaj oprawki, czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że mi się tylko wydaje. A poza tym... Ile razy, Orłoś, powiedziałeś dzisiaj w programie, że przepraszasz? Przepraszam, ale czasami muszę po prostu przepraszać. No, tak bywa w życiu po prostu.